Ale słuchajcie, zaczyna się panel, jest Dave Filoni na miejscu, także zaczynają widać chwilę wcześniej, także ja wyciszam muzykę i włączam dźwięk panelu, słuchajcie, no bo... Boy, girl, we're fine. Okej. That's right. So Ahsoka's untold tales. Till now, I suppose, yeah. Till now. Makes sense, sure. Until this hour. Yeah, This this title moment, has kept me awake at night a little bit. That's it. Jaką grę na konsolę Star Wars polecasz? Dobre pytanie. Znaczy, wiesz, zależy jaką konsolę masz, tak? Bo na przykład na obecną generację to nie wyszło ich tak dużo, więc... Oh, here we go. It begins. Well done, sir. Thank you. Ten Dave Filoni to mi się kojarzy taki typowy Amerykanin z Teksasu. Zobaczcie, nawet kowbojki ma. Well, why don't we bring up Jaką grę polecam? herself, Ashley Eckstein. Come on up, Ashley. Give it up for Ashley. Come on. A to jest... Kto to jest? To jest dziewczynka, która podkłada głos pod Ahsokę? I know. Papa, we're twins. Twins, we're representing there. Yes. Oh yeah, you have to show off your shirts, your matching shirts there. Absolutely. Does everybody recognize these shirts and where they come from? Anyone see the end of season 2 of Star Wars Rebels? They're Italian shirts. They're designed by Filoni. They're So Filoni very originals. Actually, exclusive. Dave, I call it the House of Filoni Yeah. because he's actually quite an accomplished fashion designer for You her wouldn't know universe. it, but Jak uważasz, czy Łotr 1 Vader dostanie dużo czasu? Nie sądzę. Uważam, że będzie taki sneak peek raczej jak... może trochę więcej, ale trochę jak Luke Skywalker w epizodzie 7. To nie będzie jakby kluczowa postać, oni się nie będą na niej skupiać zdecydowanie. no, I put thought into it, of course. Gdzie ten Filoni się patrzy, no nie bardzo ma na co... hello! Nie bardzo ma na co się patrzeć, więc tak bez szału, ale zmieńmy temat. No tutaj się niestety trzeba skupić na tym panelu, bo oni tutaj mówią przez siebie, także jest to dosyć trudne do zrozumienia. Ale serio, jakoś nie zanotowałem... This is the character that you came up with George Lucas, talking about you know, the Jedi Order. Ahsoka starts as a Padawan, but where she goes. To jest aktorka, która podkłada głos pod Ahsokę? So incredibly awesome. I mean, you know, from going from being Anakin's Padawan to being Fulcrum. And everything in between. Czy to prawda, że w epizodzie drugim matka Anakina została porwana na zlecenie Dooku i Palpatina? Czy jest to potwierdzone kanonicznie? Z tego co wiem, nie jest. Znaczy, w legendach też nie było potwierdzone. Basically, you know, Dave has done a lot of exploration regarding where Ahsoka came from. There's the behind-the-scenes story that I think we've told quite a bit in terms of, you know, you were brought on to the show, you were surprised to hear George tell you that Anakin had a Padawan. No one knew. No one knew, and but beyond that, there's actually the origin that exists in the universe. So what I did leading into this, we had some of the crew pull together some of Dave's sketches, and you've seen a little bit of this. This actually appeared in one of the episodes. This was the finding of Ahsoka Tano. No, zobaczcie. Mała Ahsoka. No bo już się przestraszyłem, że oni, czyli co tutaj Plo Koon odkrywa Ahsokę wśród innych Togrutan. Czyli to nie znaczy tak, że Jedi zabierali tylko dzieci, które były w złej sytuacji, tak? To jakby każde dziecko mogło zostać zabrane od rodziców i zostać Jedi. They would come and get her, and this is something that would uplift the whole town. So I actually wrote a story, a fable around what it was like for her to grow up in that situation before the Jedi came to get her. Aczkolwiek powstała krótka historia o tym, jak to było, zanim Jedi zabrali małą Ahsokę.
the way someone looks can deceive you. And so this here was a character called Latrans that I was investigating. Czy w starym kanonie pojawił się taki miecz jak miecz Kylo Rena? Wydaje mi się, że nie. Appeared very fair and seemed very kind and had all the things that you'd like to attribute to a Jedi: the flowing robes, kind of long, graceful hair, a beautiful alien look. But actually, and I think the next slide shows you that it was actually a bounty hunter in disguise. And I had surmised that because Jedi children were very rare and imbued with the Force, that there would be people in the galaxy that would want to kidnap them and take them away. So while the town had really recognized where Ahsoka grew up that she was a potential Jedi, and they thought this would be great for the town and make them famous in their little sector, it was also dangerous because if people intercepted the message to the Jedi that they would come and try and kidnap her, and the town, not having ever seen a Jedi, wouldn't know a Jedi from a non-Jedi. So the story was about that, really. And this design of this character, Latrans, actually later I developed into the Zygerians, which turned up in Star Wars Clone Wars. And you can see the Queen of Zygeria there and remember her from that story arc. She looked a little more, kind of rat-like or mousy there, and I wanted the Latrans to be more like a coyote person, a trickster, someone that's deceptive. So that was kind of how I developed that story, which we haven't figured out a way to do yet. I've actually played at animation. We've talked about developing it in some way as a hopefully possible format of the future. But this was Plo Koon when he shows up. And Plo Koon's like the opposite of Latrans. Like, right, he's creepy. He's got like the pointy clawed hand. Bardzo fajny. He looks really Ja tutaj teraz zamilkłem, bo staram się jakby też usłyszeć i zrozumieć dokładnie, co tu się dzieje. Natomiast teraz opowiadają trochę o pochodzeniu rasy Ahsoki. Could be anywhere on a Southwest flight. It doesn't matter. Like anywhere I have time, to draw and doodle, I will try to come up with imagery. It's all about getting images out of your head and getting them down on paper and then Piotr przerwa. Nikt nie wie, o której będzie ten trailer. O 17:00 polskiego czasu zaczyna się panel poświęcony Rogue One. Jeśli ja miałbym strzelać to, co wiem z doświadczenia, to trailer pokażą na koniec pewnie tego panelu, zatem czyli pewnie gdzieś koło 18:00 będzie dopiero trailer. Ale oczywiście mogą równie dobrze zacząć panel od tego trailera, więc nie wiesz tego, no. Mówi się Ahsoka, no raczej Ahsoka się nie mówi. Kurczę, no ja chcę wiedzieć, kim jest, a zaraz mam tutaj chyba rozpiskę. Piątek. Pablo Hidalgo, tak, jest Pablo Hidalgo, Ashley Eckstein i Dave Filoni. Ashley, tak się nazywa ta dziewczynka, ta pani. Dla mnie to już dziewczynka, bo podejrzewam, że ona jest raczej w moim wieku. What's that process like? Well, you really have to choose in production when am I tak, going to get a chance to do that. I ona jest głosem Ahsoki w Clone Wars i w Star Wars Rebels, więc tak, dobrze. Czyli mamy od lewej, mamy Pablo Hidalgo w środku, siedzi Ashley Eckstein, czyli głos Ahsoki, no i facet w kapeluszu to jest oczywiście Dave Filoni. Tak jest. As a storyteller, I want to tell as many stories as I can, so I try to get them all down. But the reality is that you have to look at it from an economic viewpoint and how am I going to get that told? So I take ideas and I start to seed them in. So a coyote person exists. Ale naprawdę nie ma sensu, żebyśmy teraz dyskutowali o tym, czy się mówi Ahsoka, czy Ahsoka. Ahsoka. The idea that plays in the dialogue and you see the flashback kind of
O, wiem jak z tego wybrnę. Ona jest smarkiem. Mały smark. O, to jest fajne. Powstały jakieś szkice, jakieś drobne projekty małej Ahsoki. O, jakie to cute, jakie to malutkie, jakie to ładne, ojojoj. Czy będę nagrywał Battlefronta z mapą bestii? Pewnie będę. So here's a tricky thing too. You see Plo Koon's hand there, and you'll notice that he's got a clone armor. Mała Ahsoka, czyli Asoczka. Now, this scene would technically take place years before that, but for production, I didn't have the budget and ability to spend money on just changing his forearm. So for wide shots of it, we just textured that clone armor to look like wrapped cloth. So it looks more like his Phantom Menace cloak outfit. And then this shot is not that long, and hopefully you're looking at Ahsoka's face. So you see the line of his arm just takes you right to her face, and then this object here cuts you off and keeps you right there. So you do that stuff, and you just kind of, it goes by, everyone's excited about her, and that's a little cinematic. Asoczka chce soczka. Oj, jedziecie po prostu. You want to waste it on changing an arm. Chyba Osoczka. Yeah, so and no bit goes unused, it seems. Rozbrajacie mnie, naprawdę. With a lot of these explorations that you've done. Totally. Yeah, I mean, yeah. We're still mining untold stories, and you know, it's great to have a place like this to talk about them. But just because we talk about them now doesn't mean, okay, we're done with that story. We put it out in the world. We're done with it. No, it's like this is just peeling back the layer and letting you see some bits and pieces here. So this next section, as you know, we talked about it last celebration. Oj, wasz artyzm po prostu mnie tutaj rozbraja, absolutnie. And we'll get into some of them right now. So this one is called Ahsoka's Walkabout. This section. Yeah. O, So this fajne. was one of the first drawings I did that happened Pierwszy after she rysunek. walked down those stairs from the Jedi Temple that started to tell the story of what does she go do. And you might, if you watch Rebels, you recognize that bike. Jeśli oglądacie Rebelsy, to poznacie ten speeder. So again, I liked that design and I wanted to use it again. And so I just used it there. It's not like she gave it to him, you know, it's not like a Sirius Black to Hagrid kind of thing. It's just I had the design, so I used it. And there was this meditative moment for her where there was this scene that we shot, and we didn't even use it in the episode, but across from the Jedi Temple, probably it must have been Znaczy ja mam w tej chwili przed sobą trzy ekrany, więc właśnie tak. Mam w tej chwili 3 ekrany przed sobą, więc to jest już totalna masakra. Na jednym mam to, co wy widzicie, na drugim mam swój panel kontrolny, a na trzecim mam czat z serwerownią i maile. But George and I talked about that, and we shot it, but then for time I had to cut from the episode. But there was this period then where you realize this kid was raised in a temple. Dark Forces się skończył aktualizować. She has no idea how to buy a speeder. She has no idea what it means to have a cost per year living. I mean, there are all these kind of interesting things that you start to think about and then apply. Niech zrobią spin-offa Clone Wars. Sam Clone Wars jest spin-offem, więc. She więc. has a heavy burden now, just trying to live as a normal person on Coruscant. And exploring her costume was another. Czy Ahsoka zmarła przed epizodem 3? No raczej nie zmarła, skoro pojawia się w drugim sezonie Star Wars Rebelianci. A Star Wars Rebels dzieje się po epizodzie 3. Dzieje się tak naprawdę krótko przed epizodem 4, więc najwyraźniej Ahsoka nie zginęła w wyniku na przykład rozkazu 66. I to jest kanoniczne, więc tak to wygląda. To jest kanoniczne. Czy myślisz, że w 8. epizodzie Luke będzie chciał szkolić Rey? No z tego co mi wiadomo, Luke będzie szkolił Rey w epizodzie 8, więc to jest potwierdzone i to wiadomo, tak? Nie wiem jak dużo będzie tych scen, natomiast to, że będzie ją szkolił, to wiadomo.
anti-monkey movie of all time. If you've ever seen it, it really stresses the point of how great the wolves are and how bad the monkeys Wszystko, are. co tworzy Filoni, to And so that gówno. was- Mnie się I tak was nie all wydaje. about that, but Słuchajcie, yeah, boot monkey over here. wkręćcie się do Lucasfilmu, dlatego że przecież zarówno Pablo Hidalgo, jak i Filoni to są wielcy fani Gwiezdnych Wojen, którym się udało jakimś cudem wkręcić do Lucasfilmu i pracować w Lucasfilmie. No więc bądźcie fanami, wkręćcie się do Lucasfilmu i wtedy stwórzcie coś lepszego, tak? Co oczywiście jeszcze zostanie zatwierdzone przez szefostwo. Nieważne, czy to szefostwo jest Disneyem, czy jest Kathleen Kennedy, czy jest George'em Lucasem, tak? Yes and no. I feel like we're on a need to know basis. Także Especially naprawdę more and more. wielki respekt dla tych What does ludzi. this mean, Dave? Yeah. But you know, Dave does an amazing job before every episode painting the picture of what's happening in that episode, leading up to it, usually right after it. But you know, he gives us what we need to know to give the performance we need to give. So for example, in between from when she walks away and when she comes back in Rebels, you know, Sam Witwer and I know an important part because we had to know it for our performance in Rebels. But there's so much of that time that I don't know. Czy myślę, że Han Solo przeżył? Tak, uważam, że przeżył. Once we went to film it, I sat down and told you and Sam the story of what happened because then it, Nie banuj za bardzo. so did your thing go out? Nie banuj za bardzo. I will say, I'll put him on the spot right now, but honestly, Tak, Dave tylko, is one of wiesz, the best, if not the best directors żeby I've było- ever worked with. Żeby była równowaga w Truly. przyrodzie. Give it up. And it's an actor's dream to work with somebody like him because he paints such a vivid picture, and as an actor, you know exactly what you need to give because of the picture he paints. But you still don't Gdzieś know tam what w tle happened, słychać so- Marsz Imperium. So maybe I'm not that good, but I take you right because what did I tell you? Because you were asking me, and I said, but if I told you what happened, that would affect what you Ja did. uważam, że Han przeżył, So I naprawdę. can't tell you that because she doesn't know in that moment that when she fights Darth Vader. she Że doesn't zrobili taki know. cliffhanger na That would koniec be 7 untrue. It would be epizodu. untrue. Ale że on tam gdzieś wypadł, nie wiem, tak jak Luke Skywalker w Mieście w chmurach, coś takiego. Tylko o ile w epizodzie 5 to pokazali, to tak w epizodzie w epizodzie 7 tego nie pokazali, tak? Czemu myślisz, że Han przeżył? No co za głupie pytanie. Czemu myślisz, że Han przeżył? No bo tak myślę. Bo uważam, że z punktu widzenia filmowego i tworzenia filmów byłby to naprawdę po pierwsze mrugnięcie okiem do fanów, po drugie naprawdę fantastyczny cliffhanger. Po drugie wygląda na to naprawdę, że się Harrison Ford w epizodzie 8 pojawi, no bo z tego co pamiętam on jest w obsadzie na IMDb na przykład wpisany. You don't always share what happened from point A to point B is because you want to leave yourself some flexibility to. No więc właśnie tak. W 8 części ma grać aktor, czyli który grał Hanna Solo, tak. No słuchajcie, to, że Hanna Ren przebił mieczem, to akurat nic nie znaczy. Obi-Wan przeciął Maula na pół i co to zmienia? Because the character then has to react to things and I go, okay, well, she's had to have this experience. I have to make some decisions, which is why Co działo się z Podameranem przez pół filmu? Myślę, że poszedł na ostrą wódkę. to some degree and say, well, this happened, this happened, this happened, and it becomes a lot more realistic in my mind. If there was anything forward or not, then that's still in play. But you always have to be careful that you don't corner yourself. And now the continuity is so wide. I mean, that's one of the things Pablo and I have always been in communication over the years, dating back to Clone Wars, to try and get things straight. And there would always be little changes in continuity that would make him and Leland Chi aware of. And now, you know, we just have really on-the-fly office meetings. I'm like, this might happen and this might happen. If someone's writing a book, this might happen, or this is happening. And it's a lot more difficult to keep it all straight, but we do as a group, and that's the key thing, because once it's down, as a fan, you want to be able to believe in that story and that character in that moment. So. Well, let's get back to the PowerPoint here and move forward. Let's get back to the PowerPoint here. Czyli oglądamy prezentację. What's this? So in Co to Ahsoka's jest? walkabout,
It was her story of living out in the real world. Yeah. And the most real world you can get, for at least as far as a contrast from someone who lives in the loftiest heights of the Jedi Temple, is the very depths of Coruscant, going down to the sketchy level 1313. And here Ahsoka meets a scoundrel by the name of Nix Okami. And, Ahsoka spotyka scoundrela, czyli kogo? Przestępcę, tak? Na Coruscant na poziomie 13-13 i to być może miało być powiązanie z postacią z anulowanej gry. To by było naprawdę fajne. Well, she must have a thing for people whose names end with X, because Ahsoka and Nix, they get kind of close in this arc. They did, yeah, that's true. Sezon drugi już wyszedł na DVD, z tego co wiem wyjdzie po wakacjach. You can see that straight away. He's got style. Nix was also an attempt. I wanted to have an Asian male lead in Clone Wars, and he was going to be kind of a character bringing that to the forefront, which I was really excited about. And yeah, Ahsoka kind of, it's this almost this like, I don't want to say completely John Hughes, but it is really kind of like a teenage story about her and what she does on her own, kind of, and she can, if you think about it, be just whatever a normal kid in Star Wars is at that age. She doesn't have the big responsibilities of the galaxy anymore, but that's going to be a huge struggle for her. So it was a great character kind of look at what she gets into, and she gets wrapped up kind of in the smuggling world and the underworld with crime syndicates and everything. Not that she's with them, she's actually still against them, and that's her problem. She has a very clear moral center. Even though she's not technically a Jedi anymore, that doesn't mean that she's not going to behave like one. But if she does, it would be very dangerous for her. So it's a big challenge for her. Znaczy, jest jedna bardzo fajna teoria na temat, kim jest Rey. Mówiłem o niej na Twitchu kiedyś. Mówiłem na Twitchu o niej kiedyś, ale... I naprawdę jest fajna teoria na ten temat. Ale nie będę wam mówił, bo to jest mega spoiler i z tego co wiem jest to dosyć prawdopodobne, że jest to prawda. Natomiast no, nie będę wam teraz mówił, bo bez spoilerów. No. Czy oglądałeś dużo odcinków Rebels i Clone Wars? Tak jak mówiłem na początku, Rebelsów mam do nadrobienia. Obejrzałem chyba 5 pierwszych odcinków drugiego sezonu, znaczy cały pierwszy sezon i 5 odcinków drugiego sezonu, że to mam do nadrobienia. Natomiast Clone Warsy to ciepnąłem w kąt chyba w drugim sezonie, więc Clone Warsy mam do tyłu zdecydowanie, jakoś totalnie mnie tam te historie nie porywały. Byłem na premierze w kinie tego filmu Clone Wars, który stanowił jakby wstęp do serialu, natomiast sam serial mnie nie porywa. It wasn't about Ahsoka just having a crush on a boy at all. It was really how stories should be told for teenage girls having crushes, and it was beautifully written, and it was a real growing. Ej, słuchajcie, taka moja prośba jeszcze porządkowa, bo widzę, że niektórzy z was wpisują po jednym słowie i naciskają Enter. Naprawdę, z mojego punktu widzenia, kiedy ten czat mi przelatuje po prostu jak wściekły, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie. Jak czat będzie przelatywał trochę wolniej i będziecie wpisywać całe zdanie pytania, to wtedy jakby będzie prościej. If she is open about where she comes from, she's instantly putting a wall in between her and the people that she now has to live with, you know? And he doesn't like Jedi. Yeah, exactly. And you are a Jedi. Yeah. So you don't want to reveal that. It's interesting. I know a lot of people probably be like, oh, I don't know, I want to see Ahsoka involved in a battle like with Darth Vader, a big thing. But you have to remember, like, when I watch TV series like Robotech or Macross, the fundamental backbone of that thing was a romance. It was all about
Rick, Lisa and Minmay. When I No, watched Star teoria Wars, jest one of the things prosta, that to happened znaczy, to me most was when in okej, Empire, zamknijcie, you realize that Han and Leia have this zamknijcie relationship. What does that mean for Luke? It's those ci, którzy nie chcą, niech conflicts that you create zasłonią that make uszy the na bigger razie. world W każdym razie no, w mean so much epizodzie more, 'cause 8 now ma być there's podobno something taka at stake scena, że you believe in. So there was Luke still Skywalker będzie Empire szkolił venom around that, but Rey, still the backbone. będzie szkolił Rey, no i w pewnym momencie oni sobie tam usiądą i zaczną rozmawiać tak na luzaku. No i Rey będzie smutna i wkurzona. Na co Luke zapyta, co cię gryzie, Rey? A Rey odpowie, no jestem na ciebie wściekła, bo mnie zostawiłeś, to ty jesteś moim ojcem. Na co Luke Skywalker odpowie, nie, to ty jesteś moim. O, i tyle. Także tak podobno wygląda fragment, bardzo interesujący fragment epizodu 8, no ale dowiemy się oczywiście tego w kinie. Even though she's trying to carve out a life for herself, she can't change who she is, and she becomes kind of a undercity vigilante to some degree, helping people who can't help themselves, you know. So we have some art here. This is an arc that would have, again, started with her in the depths of Coruscant, and circumstances would have brought her back to the surface. So again, I started to develop different costumes again. I always like to change that up. I was actually trying to do something that was in some ways reminiscent of Ventress. Also reminiscent of, no tak, chodzi oczywiście o teorię z reinkarnacją Anakina, że Rey, że zawsze kiedy następuje zakłócenie równowagi mocy, pojawia się wybraniec. W związku z tym wcześniej wybrańcem był Anakin, potem wybrańcem będzie Rey. W związku z tym Rey jest jakby reinkarnacją Anakina, co ma tłumaczyć to, że jakby natychmiast, to nie znaczy tyle, że Rey jest silna mocą, że miecz świetlny w epizodzie 7 jej słuchał tak naprawdę. Wleciał jej do rąk sam, tak, pokazał jej w skrócie całą historię, tak, więc to jakby miecz, to był miecz Anakina, w związku z tym no, on jakby wrócił do swojego prawdziwego właściciela. O, trochę taka historia, prawda, jak z Excaliburem, tak, że on będzie słuchał, czy będzie posłuszny tylko właściwej osobie, tak? The base level. The base level 1, yeah. When you get to the root of Coruscant, I said to George, you know, a lot of churches and things are actually built on ancient pagan sites. So what if we got really far down and there was some kind of dark side of the Force area that's so many levels below the Jedi Temple, but that's why they built the Jedi Temple there, because they had defeated that and years later they had built above it. So what you see there Właśnie nie, wybraniec nie jest tylko jeden. Wybraniec pojawia się za każdym razem, kiedy galaktyka go potrzebuje, że tak powiem. Machine has got all these big gears that were turning. It would be within our budget, Athena, but it was going to be my producer's here. But it was going to be amazing. But yeah, we never got to do it. But I drew it. We did draw it, yeah. This was a confrontation I told you about, because Pablo gets all this stuff, and I don't always make notes about what they are. And I said, "Do you know what that is?" And he said, "No." But this was a moment where Ahsoka was actually protecting the holocron vault. Czy w epizodzie 8 pojawi się duch Jody? Stawiam, że nie. Jakby kwestia ducha Jody się zakończyła na epizodzie 6. To już jest taka... Znaczy, to jest ten moment taki, w którym te duchy stwierdziły, że już mogą odejść, tak? Tak, że już jest wszystko ok. Znaczy tam oczywiście w legendach duch Jody i duch Obi-Wana się wielokrotnie pojawiał jeszcze Luke'owi Skywalkerowi. Natomiast wydaje mi się, że jakby duch Jody to już może niekoniecznie. She's not a Jedi. She doesn't change her decision, but she gets involved in Jedi business again. And the war is still going on, and she's a responsible person, so she's not someone who's going to run away from responsibilities. Because she has a lack of trust. Głos Jody mówicie, być może. And because what Barriss says sinks in, and there's a lot of truth to what Barriss says she believes. So, but she still trusts Anakin, and she trusts Obi-Wan. So she does have people that she believes in, that she wants to help in this galactic time of crisis, basically. Yeah, so one of the final arcs, really the final arc of the series as proposed,
would have reunited Ahsoka with the clone troopers, with Anakin, so they would have seen each other one last time before że the wydali encounter in Iwona Rebels. i no Hayden jest podobno potwierdzone, że inaczej. Powiedziano, że Hayden się nie wcieli, nie będzie Vaderem w Rogue One, bo podobno ktoś go tam widział, że przyjechał do Pinewood Studios i nie, zaraz, czy to do epizodu 8 miał się... nie pamiętam. Nie, do Rogue One, dobrze. Że był widziany na planie Rogue One Hayden Christensen, no ale to może przyjechał albo będzie grał jakąś postać w tle jako taki znowu mrugnięcie okiem do fanów. Natomiast potwierdzono, że to nie on będzie nosił zbroję Dartha Vadera. Także jakby tyle wiadomo. Właśnie, Anakin nie ma ducha, bo to Rey, więc no to by się, po trochu by się to zgadzało. Czy to prawda jest, że jak Rey ma wizję po chwyceniu miecza w lesie, słychać głos Obi-Wana? Wiesz co, no oglądałem epizod 7 kilkanaście razy już, nie zwróciłem uwagi na to. They get a call from Master Yoda, interrupts the whole plan, and he says, I need Skywalker and Kenobi back to Coruscant immediately. The city's been attacked and the Chancellor's been taken prisoner. So they have to go off on that mission, which is the beginning of Revenge of the Sith, and Ahsoka goes off the other direction. What happens is this nice long walk down the hallway where Anakin expresses how proud he is of Ahsoka and everything she's achieved, and even though she left, you know, he understands it to some degree. He's not completely happy about it still, but he gets it's kind of worked out. Don't get emotional. Are you okay there? And so you'll be fine. At least you will be. And what happens is that he says, I'm not going to leave you on this mission. I'm protected. And these hangar doors open up and reveals all these clones standing there from half the 501st. And they're all now wearing orange helmets and orange striped helmets like her. And Rex is there, and Anakin has given Rex's command unit to Ahsoka to go and attack Mandalore with Bo-Katan and take back the planet. And so that's why Rex also isn't in the movie. See, it all makes sense. Are you trying to make us cry? And then it was great, because when the doors open, Bardzo wzruszająca historia. Teraz została opowiedziana. Nie, no słuchajcie, no Filoni ma całkiem fajne pomysły, no ja nie wiem, co wy chcecie. Oj, no proszę, aż się nasza Ashley się popłakała. And she's not, what's wrong with you? That's exciting, that's happy. Why are you doing that? This is a happy thing. Oh my gosh, it's no wonder I don't tell you the ending. Anyway, this is the opposite. This is the opposite reaction. This is like no, but in the movie it's like, yeah, go get them, capture them all, get that witware. It's a much more Get that witware. It's a much more exciting thing, and it's Rex and Ahsoka. It would have been you and Dee, that, but you know, anyway. It makes the season 2 finale that much more heartbreaking. It makes the season 2 finale that much more heartbreaking. Why? Which? Yeah, knowing Oh, you mean in Rebels? Story. Yeah. Yeah, but we were all young ones. It's fine. It's good. It makes her a real person. It's Yes. good. It's good for you. It's good for you. So, Look, there's Maul, Ooh. on his throne, and yeah, here she is leading the charge. leading Oh the my charge. gosh. It's exciting, though. It's leading the charge. It's happy. Yeah. Look how she looks happy there. Focused, happy. and- Thank you. Yeah. Gosh, what happened to Look at all the them? clones. Clones have jetpacks. Mandalorians have jetpacks. Massive aerial battles. Dogs and cats living together. It was incredible. It This was is really. amazing. There you are. I was told she was hanging out. Look at on that. the Look, you're clone missing farm. it. You're missing Whoa. it. The force push. Here we go. Maul There would back. have been Leje a Maula. confrontation, Leje which is Maula. why when they face each other in Rebels, Maul absolutely knows. That's who why he Ahsoka knows you. is. He calls you Lady Tano, Yeah. and he knows your story, running away again, da-da-da-da-da-da. You know. So, even though this particular story really only exists Nieznajomy in P, ideas and loose scripts nie and spamuj things like that, pytaniami. Odpowiedziałem na twoje pytanie you już. know, You're sharing it right now. yeah,
we still consider not all of it. we though. consider it to have happened, so that's how we inform Yes. the writing in Rebels, Yeah. because that's the history that these characters carry in their heads. So that. And I will say I knew part of that, but Yeah. to see it is Yeah. a whole different thing. Yeah, those are beautiful sketches, and these are all you? Yeah, just real quick, when George and I would talk, every single episode of Clone Wars has a bunch of drawings that goes with it. And the shots that you see on that day, I would say about 95% of the time are shots that actually end up in the episodes, because I give all this information to the episodic directors when they do the episode, and I go over it, the whole thing. And they always did a brilliant job at, being faithful to the vision that George and I had from the start. So yeah, we had a great team. It's a really great team. So the next chapter in Ahsoka's life ends up actually being quite, well, first of all, let's get to look this. at that. Oh, wow, that's exciting. No, zobaczcie. Ashoka na That was wielkim, spread, 'cause nie wiem co to jest, psie chyba. Fajny koncept. On się, pytam kogoś, kto obejrzał całe Clone Warsy, to ten koncept się pojawił, czy nie bardzo? Postać Maula powinna zakończyć przygodę na epizodzie pierwszym, bo to jest już nudne. Wiesz co, też mam takie wrażenie. Znaczy, w sensie śmierć powinna być permanentna i to dotyczy zarówno Dartha Maula, jak i Hanna Solo, tak? No ale uważam, że jakby logiczne z punktu widzenia dla fanów jest przywracanie tych postaci, tak? Także dlatego uważam, że Han Solo wróci. Dlatego, że Darth Maul wrócił. W związku z tym są postacie, których jakby śmierć się nie ima. I z tego co pamiętam, no to Darth Maul wracał tam kilka razy, tak? Najpierw w jakimś komiksie, potem w Clone Warsach właśnie. O, i tak to wygląda. A kto umarł, ten nie żyje. Czy zrobisz coś w stylu interaktywnego filmu quizu o Star Wars? Nowy i stary kanon, byłoby spoko. Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli. Ashoka na wilku, niczym Putin na niedźwiedziu, tak, zgadza się. Znaczy, mnie to się z Grą o Tron skojarzyło, nie wiem dlaczego, w sensie Ahsoka na wilkorze. Really fun. This is about as far as we got. But that was as far as I got. Yeah. But then I started to feel guilty because I like wolves, and why am I doing that? And it seems very self-serving, and I stopped. Nie wiem, jak wygląda zagrajnik. Oh well. So it remains an untold tale. But in terms of what happens to Ahsoka after Wow, Clone książka. Wars, this is the first time we've actually been able to sit down with an author, E.K. Johnston, and has worked to create a Star Wars Ahsoka novel coming from Disney Press. So it's young adult, but I mean it's definitely got the tone, the tenor, the energy of any Star Wars story you want, and it's got the E.K. Johnston is great. I mean, we shared with her all the stuff that we're sharing with you now, even more so. So that when you read No this właśnie book, nie you're widziałem wondering, żadnego zagrajnika, więc there's like a reference to a fight with Maul. There's a reference to the siege nie wiem, o of co Mandalore. kaman. We thought it was important for you to understand that, Czy zbierałeś karty Star Wars? Zbierałem te, co były ostatnio znaczy w okolicach premiery epizodu 7, te, co były do zakupów w Carrefourze dodawane. Czy lubię piasek? Wiesz co, nie lubię, bo jest szorstki i wszędzie włazi. I don't want Ahsoka just to exist as an animated character. She's just a Star Wars character. And Star Wars characters exist in all forms of medium, and the more I can get exposure for her, I think it makes her even stronger as a character. So this is really the first time that there's been something done that I Co chciałbym zobaczyć w trzecim spin-offie? Znaczy nie, no to chyba wiadomo, że trzeci miał być o czym? O Obi-Wanie, tak? To spin-off o Obi-Wanie oczywiście bym chciał zobaczyć, ale gdybym miał strzelać jaki spin-off inny bym chciał zobaczyć, no to chciałbym zobaczyć, uwaga, spin-off na temat Jabby. Albo, już tutaj mówiąc poważniej, spin-off na temat Baila Organy, tak? Jego relacji z żoną, tak? No bo on jest senatorem, jest jednocześnie jakimś... a Breha Organa jest królową Alderanu, tak jak ten ustrój
no, ustrój polityczny na Alderanie wyglądał, jak oni na przykład, jaki dramat przeżywali z tego względu, że chcieli mieć dziecko, a nie mieli dziecka, coś takiego. No i przede wszystkim chciałbym zobaczyć więcej ujęć z Alderanu, tak? No bo Alderan widzimy, jak wybucha w epizodzie 4, widzimy odrobineczkę w epizodzie 3, a tak naprawdę fajnie by było zobaczyć, jak ten Alderan wygląda, no. A tutaj mamy co? A tutaj mamy twarz Ahsoki już z serialu Rebelianci, tak? To znaczy już przeszliśmy do działu Star Wars Rebels i powrotu tej postaci w tym najnowszym serialu. Okładka powieści o Ahsoce, bardzo dobra, naprawdę fajna, naprawdę ma taki... Czy problem z niektórymi okładkami Gwiezdnych Wojen jest taki, że one są dosyć zabałaganione? W sensie pamiętam jeszcze te amberowskie, tam się wszystko dzieje, znaczy to jest o tyle fajne z drugiej strony, że jakby została opisana jakaś postać na kartach powieści, to potem zerkając na okładkę można było zobaczyć, jak ona wygląda, tak? Na przykład, nie wiem, na okładce trylogii Trauna tam się pojawiał właśnie sam Traun, pojawiał się chyba młody Jason Solo, czy coś takiego. W każdym razie można było popatrzeć na to, jak te postacie wyglądają. Natomiast okładki spokojne są jakby fajniejsze. To nie jest taki bajzel, takie na siłę naśladowanie plakatów z Gwiezdnych Wojen. Gdzieś mi klapek spadł. Yeah, Look at that. I thought maybe a blue cloak for a while, but then didn't do that. And were the white lightsabers always part of it? Yeah, I always wanted a white lightsaber. So I love that she would have seen them with Tara Sunube. Yeah. Czy myślę, że Disney zekranizuje Starą Republikę? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jakby czas Starej Republiki został pozostawiony grom, tak? W tej chwili The Old Republic. Natomiast wydaje mi się, że nie, że jakby, słuchajcie, no musimy brać pod uwagę statystycznego widza, nie nas fanów, którzy tam znamy ileś tam książek, ileś tam rzeczy, natomiast musimy brać pod uwagę statystycznych widzów, tak? Tam za bardzo nie można skakać na filmach po galaktyce. Już i tak Rogue One będzie jakby szokiem, podejrzewam, dla wielu widzów, bo najpierw idą do kina na Gwiezdne Wojny, widzą coś, co się działo 30 lat po epizodzie 6 i nagle idą na kolejne Gwiezdne Wojny, a tam nie ma ani Rey, ani Fina, ani Poe Damerona, jest jakaś nowa postać, dzieje się to w innych czasach, także to już i tak będzie trudne do ogarnięcia. I potem wyobraźcie sobie, potem jest epizod 8 na przykład, czyli znowu widzimy Rey, Fina, Luka Skywalkera i tak dalej. Przeskakujemy w czasie o tam 30 czy 40 lat prawie, a potem na przykład cofamy się o, nie wiem, 4000 lat. No słuchajcie, statystyczny widz tego nie ogarnie, a jakby do kina chodzą głównie statystyczni widzowie, a nie tylko i wyłącznie fani, tak? Zresztą to widać, ile na przykład po epizodzie 7 się pojawiło pytań do, nie wiem, choćby przysyłanych do fanpage'u Biblioteki Osus, czy pytań na grupie Zapytaj Mistrza Jedi. Pojawiła się cała masa pytań od ludzi, którzy nie bardzo kumali, o co chodzi, tak? Nie bardzo wiedzieli, kto to jest na przykład Luke Skywalker, dlatego że epizod 7 był dla nich pierwszym filmem z cyklu Gwiezdne Wojny, jaki w ogóle oglądali. Widzę po statystykach, że na przykład wzrosła liczba fanek, w sensie kobiet, czyli przez to, że mieliśmy w epizodzie 7 mieliśmy silną postać kobiecą jako główną, to nam dało tyle, że jest jakby w fandomie Gwiezdnych Wojen, poza chłopakami, zrobiło się nagle więcej dziewczyn, więc naprawdę statystyczny, podkreślam jeszcze raz, widz Gwiezdnych Wojen bardzo się różni od nas fanów, tak?
I'm gonna have these shots that are symbolic in the way I want the scene structured, and I added this thing where she touches the big pillar and the floor cracks and they descend into the underworld. And it just gives Simon something visual to grab onto when he's writing, so he knows exactly what I'm gonna be doing later. So it had its own separate thing. And see, like you can see, most of these shots wound up in those episodes. And this is long before I actually shot it, so I would do these drawings and the big Sith temple, just trying to figure out what would compositionally work. I came up with the idea of the helicopter sabering and widać nice koncepty z story guys when we're going to stage it. I want rebelsów. shots like this, the Sith temple and how it was going to function. I needed to show to my design team so that they could understand the level concept. And then always the, this is one version of a reveal. I was trying to figure out how do I reveal this moment. I later decided that you're the one that steps up behind him. Jest możliwe, że film w następnych częściach będzie kaleką. Raczej nie sądzę, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Czy będzie jakiś serial po rebeliantach? O, wiesz co, ciężko. Znaczy, od czasów tak naprawdę 98 roku mówi się o tym, i to jeszcze George Lucas mówił wielokrotnie, że ma powstać serial aktorski z Gwiezdnych Wojen, tak? Co by wskazywało, no bo rzeczywiście w latach 90. pojawił się serial Przygody młodego Indiana Jonesa, który był jakby w uniwersum Indiana Jonesa. No i teraz Disney ma przecież spore doświadczenie, jeśli chodzi o seriale, chociażby na przykład Agenci Tarczy jest taki serial, który jest bardzo fajny i jakby rozszerza uniwersum Marvela. I coś takiego spodziewam się, że prędzej czy później powstanie z Gwiezdnych Wojen, tak? To znaczy George Lucas się brał wiele razy za ten serial, wiele razy już słyszeliśmy, że nie wiem, że za pół roku ruszają zdjęcia, a potem sytuacja cichła, więc serial aktorski nigdy nie powstał. Podobno George Lucas napisał scenariusze czy zarysy scenariuszy do ponad 100 odcinków serialu aktorskiego. Podobno przekazał te scenariusze potem Disneyowi. Także no, ja czekam na serial aktorski z Gwiezdnych Wojen, tak naprawdę, a nie kolejną. Znaczy fajnie jest oglądać kreskówki, ale jednak serial aktorski byłby czymś fajniejszym. No. But there's stuff to show here. Yes. So I did a series of images for Tops, and I believe, and I'm looking at Claudia, you'll be able to get these today, is that right? Right after the panel, because these are online. See, I'm old now, and I don't understand. Evidently, young people collect cards online, and they have them digitally. I used to actually have them as cards, which is why we call them cards. Yes, these are something new that I don't understand, but they collect them this way now. It's like, you know, Pokemon. Ozzy, tak, no była teoria, że w tym serialu ma się pojawić Palpatine, który był, znaczy w sensie zanim jeszcze był zły, tak? Ale ja raczej stawiam na to, że w tej chwili doczekamy się serialu aktorskiego rozszerzającego te wydarzenia z tych 30 lat między epizodem 6 a 7, bo to jest w tej chwili bardzo mocna historia, czy czas do obsadzenia, że tak powiem. The most interesting, I think, because this starts to get into really these kind of psychological subconsciousness. What does this journey into the underworld mean? Because it obviously is Ahsoka in that doorway. Mm-hmm. What does that mean? I know. And so this is going to tell you a little bit if you stare at these. It's not like if you stare at them, the image becomes something else. It's not one of those things like at the mall. It's not a magic trick. Yeah. It's just to try to understand the metaphors and the symbolism and the meaning of this journey, which is a very classic journey. Literally, the more images you show, the more questions come up. Isn't that true? This. Oh, you want to talk about this? O, bubblehead z Ahsoką. Boże, jakie te bubbleheady są brzydkie. Nie wiem, jak to można kolekcjonować. Giving us the exclusive reveal for you guys today. So you're the first to see this image. And Funko is finally doing an Ahsoka
Ahsoka Pop, and it comes out this fall. I love that this has to be you. Yes. Like this has to be something you brought to the panel because everything else is red and black is serious. And then there's this. It's so exciting. No, ale ma dwa miecze, słuchajcie. Oh, I look think we at needed that. a breather after. She looks so alive. She Yes. does. There. She really does. Right there. Ashley się ekscytuje, że ona wygląda tak bardzo żywo. I think it's so She cool. looks so alive. No chyba nie bardzo. Może dlatego, że ma wielką kwadratową głowę. Topic this fall, so very exciting, and she's beautiful. She looks awesome, huh? She does, yeah. I love it. All One right. more thing. We've got one more Oh. thing. So, you know, Steve the more Jobs and more style. we get into the untold One elements more of thing. Clone Wars, for Posłuchajmy. instance, the less and less there is, like, you know, what we've shown you is what we have available, essentially. It's artwork, it's stories, it's things like that. We've really mined as much of that's presentable as possible because of where we were in production at that point in time. But we did find something that we did want to share with you. So this is going back to the Nixakami story. This is all, just as a caveat, this is all super temp animation. It's just really just blocking low-res stuff. Very similar to what you showed at Celebration. Yes. It's like Bad Batch, Yeah. any of that Like Bad stuff. Batch. Yeah, because we shot it all in layout. Yeah. Yeah, so here's a little bit that would bring Ahsoka back into our lives in this particular storyline. So if you could run the video, that would be great. Okami! Do you have what you owe me? O, jakaś animatronika. Into. I was just coming to see you. I've been helping a new client rebuild her speeder. I was waiting for her to pay me the last few credits she owed me. So, where's my money? I'm a few credits short. Then this is going to hurt pretty bad, Okami. Well, the question is, will it hurt me or you? Co to jest za postać? W ogóle nie potrafię poznać. No właśnie tak mi się wydaje, że nawiązanie do Hana Solo, ale nie jest to Han Solo oczywiście. I hope. You're doing pretty good. You can go get help anytime you want, Ahsoka. But only if you let me stay free of charge. Free? No way! Fine, free of charge. Just go get help. Oh, that hurt. Taki joke. Jezu, jakie salta. I think you want to leave now. Tell Okami his debts are far from being paid. That's fine. To nie są zaginione odcinki Clone Wars? No, So może tak, ale... we literally have like 5 minutes left for a Q&A, but if you have a burning question... Znaczy nie, to nie to, że to jest przed obróbką, tylko to jest tak, że jakby tworzy się taką słabą animację jako tak zwaną animatronikę. I na tej podstawie, w przypadku filmów animowanych, na tej podstawie się montuje ten film, wyglądający właśnie tak, i oni wtedy wiedzą, znaczy bo taką animację prostą, bez tam ruchów i tak dalej, z jakimiś tymczasowymi głosami i tak dalej, no to jest w stanie zrobić 3 ludzi, tak naprawdę, mając... My 9-year-old daughter sent me on a quest. Oh, I'm nervous. To give Ashley a drawing that she made of Ahsoka. Oh, that's Could I amazing. give it to her? Wow, prezent dla Ashley. Yeah. Drawing for you. Yeah. Córka wysłała swoją matkę po to, żeby dała prezent Ashley. No proszę, to są fani. Great. So glad. Go ahead. Now, my question is for Ashley. I was wondering if she would be doing any signings later? Will you be doing signings later? Well, so yeah, kind of. I came just for
Znaczy tak, bo zacząłem mówić bo stworzenie już pełnego filmu animowanego z tymi wszystkimi dokładnymi modelami i tak dalej, to jest dużo więcej roboty i więc najpierw się montuje taki film z takich słabych, z takiej animatroniki właśnie, czy animatyki to się nazywa i oni wtedy wiedzą, co się montuje, jakie sceny wypadną, jakie wejdą i tak dalej. Dzięki temu animatorzy nie robią scen, które i tak wiadomo, że wypadną. Tak? Więc jakby na tym to polega. Poza tym do tej animatyki bardzo często aktorzy nagrywają dubbing, bo wiedzą, co się dzieje na ekranie, w związku z tym mogą to jakoś tam zagrać, a animatorzy do tych kwestii, które nagrali już aktorzy, potem animują na przykład ruch ust, żeby to pasowało. Tak mi się wydaje. Did Anakin and Ahsoka ever have that while Ahsoka was off on her own on Coruscant? Yeah, I would definitely Czy think byłem so. kiedyś na Celebration? The thing Tak, about byłem na Anakin is that Celebration. when you know W someone Londynie. well, you can kind of tell where they are in the Force. Not like a metal detector per se, but you know, it's an extension of that idea that like you'll have stories where parents get a feeling that their kids are in trouble and they might be somewhere else in the world and then the kid calls and something bad has happened, or you feel that your mother or father becomes sick. And this is real stuff that people talk about that happens in our world. So you extend that through the Force and you say that, so there's always this feeling that Anakin's around.